Witam wszystkich serdecznie w czwartkowym odcinku. Czemu w czwartek, a nie w środę? Więc kochani, sytuacja jest w sumie dość zabawna. Mianowicie wczoraj jak wróciłem z Włoch i się witałem z psami, to jeden z psów tak bardzo się cieszył, że jak podskoczył, to uderzył czaszką w moją jedynkę, no i mi jakby ukruszył 1/3 jedynki i wyglądam jak debil. Więc myślałem, że opóźnię odcinek o jeden dzień i w międzyczasie pójdę do dentystki, ale dentystka niestety ma dla mnie czas dopiero jutro, więc przez 2 dni jestem zamknięty w domu, bo nie chcę się nikomu pokazać, a tym bardziej Wam. W związku z tym nagrywam w czwartek i z takim właśnie kadrem, żeby to mojej twarzy widać nie było. Co dzisiaj, kochani? No jak po tytule zauważyliście, mamy tutaj paczuszkę niespodziankę, numer 1, która jest od Arka i trochę większy numer 2, który jest od Igora. Zacznijmy sobie od tej mniejszej, tylko ja niestety mam pewne obiekcje, wiecie, bo tak, tu wszędzie jest ostrożnie i w ogóle, a jak ja nią przekręcam, to mam wrażenie, że tam się bardzo coś zniszczyło. Więc sprawdźmy w takim razie, czy moje obawy się potwierdzą. Ale ja coś czuję, że zawartość ucierpiała. Chociaż może nie, może się mylę, zobaczymy. Bo wiecie jak to jest z Pocztą Polską. Jeśli napiszemy tylko na opakowaniu ostrożnie, ale nie wykupimy specjalnej tam tej opcji uwaga szkło, no to poczta tak naprawdę ma to w głębokim poważaniu, czy sobie ktoś napisał tutaj ostrożnie, czy nie, skoro ta opcja nie została wykupiona, prawda? Więc no niestety, ale dobra, otwieramy. Wyjątkowo ja widzę od razu na bieżąco razem z Wami, co się dzieje. 3, 2, 1. Co my tutaj mamy? Ono dość ciekawie zapakowana do wysyłki paczka, mianowicie jest tutaj wypełniona powiedzmy niecała połowa kartonu, ale okej, wyciągnijmy. O, jest już liścik. Cześć, nazywam się Ania i mam 11 lat. Ania, myślałem, że Arek, ale to widocznie źle przeczytałem etykietkę. Cześć Aniu w takim razie. Oglądam Cię od 2014 roku, czyli już trochę czasu minęło. Zawsze chciałam wysłać Ci paczkę, ale nie miałam jak i finalnie był to pomysł mojej mamy. Łącznie w paczce jest 9 rzeczy. Jeśli chcesz je poznać, to otwórz kartkę i w środku masz rozpiskę. PS, wiem, że strasznie piszę. Jeśli chodzi o straszne pismo, to ja bym nie powiedział. Może nie jest przepiękne, ale każde słowo idzie bez problemu przeczytać, więc to jest najważniejsze, więc propsik za to. Bywały gorsze. Jeśli chodzi o rozpiskę, to olewam to, bo nie chcę sobie psuć niespodzianki, więc przejdźmy do meritum. To zostawmy na razie na boku i od początku. Pierwszy jest korzeń i powiem Wam, że ten korzeń jest bardzo fajny. To jest jakieś afrykańskie drewno, nie pamiętam jak się nazywa, ale już wiem, że pochodzi z Afryki, bo jest cholernie twarde i w ogóle jakiś czas temu, aż Wam pokażę, dałem Alpince jeden korzeń z mojej kolekcji, taki, który powiedzmy stwierdziłem, że nie zostanie wykorzystany, bo tutaj jest tak słabo ścięty. I słuchajcie, ona to już miesiąc gryzie i po prostu nie ma szans tego zniszczyć. Więc jak coś, daję info dla ludzi, którzy posiadają psy i te psy bardzo lubią kije, czy patyki, że afrykańskie korzenie jak najbardziej się nadają dla piesków i naprawdę bardzo, ale to bardzo ciężko jest gryźć, no przynajmniej przez buldożka. Myślę, że jakby jakiś wielki wilczur się do tego dobrał, to by to zniknęło szybciej, ale dla większego psa można kupić większy taki korzeń i słuchajcie, niesamowitą ma trwałość taki afrykański korzeń i Alpina się tym bawi codziennie, więc bardzo spoko. Ten korzonek już jest trochę ładniejszy, więc obstawiam, że Alpinie go nie dam, tylko gdzieś do terrarium wsadzę, bo jest ładny. Tutaj mamy woreczek. Wygląda jakby były kamienie w środku. O, mamy kamienie, takie bym powiedział chyba rzeczne kamienie. Czy mi się przydadzą? Na razie nie, ale myślę, że wykorzystam je, kiedy mi podrosną moje ancylometes, czyli wodne pająki, to wtedy przy jakimś akwaterrarium będzie można sobie je wykorzystać, więc spoko, poczekają na swoją kolej. Mikrotubinka, no mikrotubinka jak mikrotubinka, do przeczyszczenia, ale jest dość ładna, rzeczywiście. Kolejna siatka, o ja już tam chyba widzę coś, co prześwituje. Dobra, słuchajcie, według podpowiedzi są to amonity z wapna prosto z rudy krakowsko-częstochowskiej. Wow, ale to ciekawe, bo one strasznie mocno brudzą, nie wiem, wyglądają trochę jak odlew gipsowy. No nie użyję ich nigdzie, no bo strasznie brudzą. Dzięki za amonity, aczkolwiek, chociaż nie, ten jest ładny. Ten jest spoko, ale raczej nie skorzystam, bo mam dość fajne amonity, także za to podziękuję. Kolejny mamy wystrój do terrarium. O, to są te fajne, te cosie, co nie wiem nigdy co to jest. Może ktoś mi powie, z czego to jest. Jak to pięknie wygląda. Wow, naprawdę bardzo ładne. Powącham. W ogóle nie pachnie. Nie wiem jak z pleśniałością czegoś takiego. Obstawiam, że mocno może pleśnieć. Ale jest ładne.
Naprawdę, bardzo mi się to podoba. Nie miałem ich jeszcze. Jesteś pierwsza, która mi coś takiego prezentuje. Bardzo ładne. Świetnie wyglądają, dzięki za nie. Ostatnia rzecz, to tak naprawdę pierwsza rzecz, numer 1. No więc kochani, wedle rozpiski jest to ręcznie robiona rzecz do terrarium. Póki co nie mam dla niej wizji, ale kto wie, może kiedyś. I teraz, kochani, czas na najprawdopodobniej fanarty, tak mi się wydaje. Wyzwanie. Zgadnij, co to za ptasznik. Jak nie zgadniesz, to z tyłu na rysunku masz nazwę. No, obstawiam, że jest to Brachypelma hamori. Ha, zgadłem. Jest to Brachypelma hamori. Spoko, anatomia dość nieźle. Co prawda pajęczyna jest tutaj trochę niepotrzebnie, no bo braszki się na pajęczynie nie spuszczają, ale naprawdę dość nieźle ci to wyszło, trzeba przyznać. A tutaj jest, słuchajcie, serduszko, jest coś dla Niny. Niestety tam już nie jestem od jakiegoś czasu, ale myślę, żeby się bardzo ucieszyła z takiego kwiatuszka. A kto wie, może to ogląda i zobaczy, nie wiem. W każdym razie dzięki za prezent dla Niny. Niestety nie przekażę jej tego, no wybaczcie, nie ma jak. Bardzo przyjemna paczuszka, dziękuję ci za nią, Aniu. Przyszła pora na paczkę od Igora. O, mamy liścik, obstawiam fanarty. W takim razie zajmijmy się listem. Cześć, mam na imię Igor i mam 11 lat. Mam bardzo dużo zainteresowań. Kolekcjonuję minerały, hodowla roślin doniczkowych, sport, rysowanie, fizyka kwantowa, modelarstwo, militaria i od niedawna również terrorystyka. Bardzo lubię zwierzęta, a najbardziej koty, ptaszniki i modliszki. Sam mam Parasfendala argionina i niedługo będę dumnym posiadaczem pseudokreobotra walbergi. Przygotowaliśmy dla ciebie tą paczkę, ponieważ bardzo ciekawie prowadzisz kanał i wszystkich zarażasz swoją pasją. Paczka ma podwójne dno, ponieważ przygotowałem ją z kolegą Julkiem. Rzeczy od Julka są pod przyklejoną na samym dnie kartką, a rzeczy ode mnie na górze. Przepraszam, że napisałem ten list na komputerze, ale moje odręczne pismo jest okropne. Pozdrawiam serdecznie Ciebie, Alpinkę i wszystkie Twoje zwierzaki. No więc kochani, zawartość jest od 2 osób, góra będzie od Igora, a dół będzie od Julka. Sprawdźmy w takim razie, co się znajduje w tym kartonie. Wow, wow, wow. To jest, no powiem Wam, już jest ciekawie. Najprawdopodobniej to jest pingwin z papieru. Nie wiem, może będzie w dalszej części paczki jakaś odpowiedź na to. Co my tutaj widzimy? Oho, mamy brykiet kokosowy. Jak najbardziej brykiet, zawsze chętnie przyjmuję, dzięki. Wow, patrzcie jakie fajne, nie, no, jest wypasiona kopertka. Pierwszy wjeżdża nam. Brązowa kropka jest na górze pakunku, nie obracać. No nie chcę nic mówić, słuchajcie, ale mnie to wygląda na jakąś probówkę. No mamy tutaj mrówę w środku. Czy to będzie Lasius niger? Najprawdopodobniej jest to Lasius niger. Słuchajcie, ja mam do Was dużą prośbę. Po pierwsze, u mnie paczki naprawdę długo potrafią leżeć, więc jeśli mi piszecie, że w paczce żywych zwierząt nie będzie, to nie mogą się tam te żywe zwierzęta znajdywać, bo ta królowa Lasius mogła umrzeć. A druga kwestia jest taka, że słuchajcie, ja nie jestem instytucją, która przyjmie każde żywe zwierzę, bo ja też tutaj prowadzę staranną selekcję na temat gatunków, jakie chcę posiadać. No i niestety Lasius niger posiadać nie chcę, więc no nie ukrywam, że no nie wiem, co z nią zrobię. O, wiem, co z nią zrobię. Ja ją dam komuś na krakowskiej giełdzie terrorystycznej, może ktoś się ucieszy, więc w sumie ona zostanie przekazana dalej, ale na przyszłość nie wysyłajcie mi żywych zwierząt w paczkach, w których tych żywych zwierząt ma nie być. Bo to jest tak, że my sobie rozmawiamy w mailu i ustalamy szczegóły, czy tam są żywe zwierzęta, czy ich nie ma. Jeśli są, to ja specjalnie na to zwracam uwagę, w innej kolejności odpakowywuję te paczki i tak dalej. Więc na przyszłość, bez takich niespodzianek proszę. Mimo wszystko dziękuję, ktoś na giełdzie krakowskiej na pewno z tej nigerki się ucieszy. Tutaj mamy gratis do formikarium. Mam nadzieję, że się nie pokruszy. Tu są jakieś dziwne substancje. Nie no, żartuję. To na pewno nie są dziwne substancje, aczkolwiek no ciekawie to wygląda. Bardzo ciekawie to wygląda. Wygląda podejrzanie. Nie no, dzięki. Może coś z tym zrobię. Kolejny pakuneczek nakazuje mi samemu zgadnąć, co jest w środku. Albo raczej co to jest. Co zobaczę zaraz. Zgadujemy, kochani. Co to jest? Jest rurka. O, to ja już wiem, co to jest. Ja już strzelam, że to będzie gniazdo. Jeśli mam być szczery, to wygląda mi to na gniazdo dla mrówek, ale, że tak powiem, no, bądźmy szczerzy, w życiu bym mrówek do tego nie dał, bo by mi się normalnie zasypały, także nie za bardzo wiem, co mam powiedzieć na temat tej rzeczy. Następne jest coś ciężkiego.
Wow! O, to jest spoko. Z tym coś zrobię, tak myślę. Może ci się przydać dla mrówek. O, dzięki. Mam wszystkie kolory nie wiadomo czego. Może to jest jakaś barwiona sól, jak myślicie? Ciekawe, ciekawe. Lecimy z tym dalej. Ręcznie robione pudełko, kochani. Tutaj się znajduje. A w nim... patrzcie, co tu się dzieje. Dobra, czytamy. Miałem do wyboru modliszkę, skorpiona i ptasznika. Wybrałem Pandinus Imperator. Zrobiłem skorpiona, ponieważ modliszka byłaby zbyt łatwa, a ptaszników masz tyle, że skorpion wydawał mi się najciekawszą opcją. Ogólnie chciałbym wiedzieć, co byś wolał i mam nadzieję, że ci się spodoba. No, ciężko powiedzieć, co bym wolał, bo nie wiem, co tutaj jest. Sprawdźmy. Wow, tu jest, słuchajcie, skorpion z papieru. Wow, ile to musiało roboty kosztować. Szacuneczek za skorpiona, bo wyszedł ci naprawdę nieźle. No, trzeba mieć zmysł przestrzenny, żeby takie coś stworzyć. Bardzo ładne, naprawdę. Kolejny dziwny pakunek zawiera, tutaj mamy podpowiedź, ten minerał, róża pustyni, na pewno ładnie by wyglądał w jakiejś pustynnej kompozycji w terrarium dla ptasznika, skorpiona lub na arenie mrówek. O, czym jest minerał o nazwie róża pustynna? O, ładny, patrzcie na niego. Czyli to jest róża pustynna, kojarzy te minerały. Powiem szczerze, że bardzo mi się podoba, naprawdę. Będę niedługo robił jakąś arenę nową dla Camponotus ligniperda, więc najprawdopodobniej tam się znajdzie ten minerał, bo naprawdę jest ładny, serio. Tutaj mamy pojemniczki, no wygląda na pojemniczek dla modliszek, no bo ma tutaj siateczki i od góry i tu jest identyczny i nawet jest słodka mała porcja torfu do pojemniczka. Jest również dealpack z kopertą i listem. Numer 1. Te mini terraria robiłem sam, specjalnie dla modliszki około L1 do L3. W każdym z nich jest woreczek z torfem i sztuczną roślinką. O, nie mogę, a tu jest sztuczna roślinka, to jest dobre. Dajesz mi pełny zestaw dla modliszek. Mamy jeszcze siatkę, która jest chyba siatką porostów. Ładnie to wygląda. Tylko że obawiam się, iż jest to zerwane z natury, a my w Polsce nie bardzo możemy to robić. Także, kochani, nie można mi takich rzeczy wysyłać, wiecie? To jest nielegalne, z tego co wiem. Ten mech został trzepany, płukany, suszony i tym podobne, więc nie musisz się martwić o drobnoustroje. No, powiem szczerze, że tak to wygląda. Naprawdę wygląda to bardzo czysto, więc o drobnoustroje się nie martwię. Ale tak jak mówię, nie możecie, słuchajcie, zrywać dla mnie takich rzeczy z natury, bo jest to nielegalne. Ale trzeba przyznać, że mech jest przepiękny. Czyściutki, jak pachnie? No, naprawdę nieźle. No ja jestem w szoku, bo naprawdę mech wygląda na totalnie czysty i wyczyszczony i wysuszony. Niemniej, tak jak mówię, tego typu prezentów nie mogę od Was przyjmować, więc miejcie to na względzie. Ale poza tym naprawdę bardzo ładne. Tutaj mamy jeszcze jedną kopertkę. Nie, no ja nie mogę z tego. Mojej drukarce odwaliło, cokolwiek to oznacza. Oho, dostałem naklejki z ptaszników zająca, ale fajnie, dzięki. Co prawda balans kolorów jest nie taki jak powinien być, ale naklejki to naklejki. W takim razie przechodzimy do kartki od Julka. Co tu się znajduje? O, mamy rysunek kupienia z Salei i w zasadzie to całkiem ją przypomina. Oraz jest list, moi drodzy. Jakieś tam pierdółki, ale przeczytaj. Kurde, powiem Wam szczerze, że choćbym chciał, to będzie mi naprawdę bardzo ciężko to przeczytać na filmie, bo no, styl pisma jest po prostu ciężki do odczytania, więc ja sobie to na spokojnie przeczytam. Niemniej, poza pierdółkami, jakie Julian tutaj pisze, to nas pozdrawia. W związku z tym dzięki, Julian, za pozdrowienia. I moi drodzy, tak naprawdę tyle. Jeśli chodzi o sobotni odcinek, kochani, to myślę, że naprawdę bardzo nam się spodoba, ponieważ będzie w nim przedstawiana i przy okazji będzie robione terrarium dla samicy RS-u z Valkena Ray i myślę, że absolutnie każdej jednej osobie ten pająk na odcinku się spodoba, bo ci, co śledzą mój Instagram, doskonale wiedzą, co to za pająk, ponieważ wczoraj wrzucałem na Instastory, jak niesamowicie szedł po biurku, więc warto czekać. A tymczasem dziękuję wszystkim osobom, za zasługą których powstał ten odcinek. Trzymajcie się i do zobaczenia już w sobotę. Hej!